Witam Państwa bardzo serdecznie na wystawie Niech nas widzą. Wizerunek, strój, ciało. Wystawie, która trwa w tej chwili w Zamku Królewskim w Warszawie. Jaki obraz jawi się przed naszymi oczami, kiedy słyszymy takie określenie jak władca, król albo monarcha? Na pewno wyobrażamy sobie kogoś pełnego godności, kogoś, kto przewyższa innych, kto zasiada w majestacie na tronie ustawionym pod baldachimem, wyniesionym ponad poziom posadzki. Wyobrażamy sobie to także często osobę ubraną w koronę, trzymającą berło, jabłko królewskie i okrytą płaszczem przyozdobionym gronostajami. Artyści na przestrzeni wieków, chcąc podkreślić specjalny status osoby królewskiej, przedstawiali władców w różnych sytuacjach. Przedstawiali władców otoczonych na przykład przez symboliczne postacie, takie jak personifikacje cnót, czy postacie znane z mitologii antycznych. Już w antycznym Rzymie władcy przypisane zostały pewne cnoty, zwane później cnotami kardynalnymi. I do cnót tych, które władca powinien szczególnie kultywować w swoim panowaniu, zaliczono męstwo, sprawiedliwość, roztropność i umiarkowanie. Niekiedy dodawano do nich także stałość. W otoczeniu cnót przedstawił Piotr Paweł Rubens króla Anglii Jakuba I na plafonie znajdującym się w tak zwanym Banqueting House w Londynie. Podobnie na nagrobku króla Ludwika XII, króla Francji Ludwika XII i jego żony Anny w opactwie Saint-Denis pod Paryżem. W narożach tego nagrobka widzimy 4 siedzące postacie kobiece. Są to właśnie personifikacje 4 cnót królewskich. Wielu z Państwa na pewno dobrze znane są te wizerunki. To jest przedstawienie księcia Urbino Federico da Montefeltro i jego żony Bianchi Sforcy. Ten dyptyk jest dziełem Piera della Franceschi i znajduje się w kolekcji Galerii degli Uffizi we Florencji. Patrząc na awers tego dyptyku, widzimy parę władców w ich codziennych ubiorach, ale na odwrociu tych małych malowideł Piero della Francesca przedstawił sceny alegoryczne. Oboje, to znaczy książę Federico i Bianca Sforza, jadą tutaj na rydwanach i obojgu towarzyszą cnoty, przynależne im cnoty. Te cnoty, które powinni prezentować i podtrzymywać przez całe swoje życie. Władcy, księciu towarzyszą te wspomniane już cnoty kardynalne, natomiast jego małżonce towarzyszą cnoty, które powinna w swoim życiu kultywować kobieta. Tak zwane cnoty teologiczne: wiara, nadzieja i miłość. Wielokrotnie, jeżeli mówimy o sztuce nowożytnej,
taka nas przede wszystkim będzie dzisiaj interesowała, wielokrotnie spotkamy się z bardziej rozbudowanymi scenami, w których władcy towarzyszą nie tylko personifikacje, ale też zaaranżowane w odpowiedni sposób sceny. Ten obraz, ta ilustracja przedstawia pracę graficzną Williama Hondiusa, Apoteoza króla Jana Kazimierza Wazy. I rozpoznać możemy tutaj między innymi przedstawienia bóstw antycznych, Herkulesa i Minerwy, które wspierają niejako władcę zasiadającego pośrodku w majestacie. Nawet takie przedstawienie, jak widoczny tutaj portret cesarza Karola V, namalowany przez Tycjana, może nieść, i takie było zadanie tego przedstawienia, złożone treści. Cesarz Karol V został tutaj pokazany podczas bitwy pod Milbergiem w roku 1547. Widzimy, że władca ubrany w lśniącą zbroję jedzie na rumaku. Czaprak konia jest czerwony, to jest oczywiście nawiązanie do czerwieni wiążącej się z władzą królewską, ale władca nie jest sam na tym obrazie. Widzimy cesarza w pejzażu, w którym rozgrywa się prawdziwa walka żywiołów, czy ścieranie się żywiołów. Z jednej strony dostrzegamy ciemne, burzowe chmury, a z drugiej przebijające się przez nie promienie słońca, bardzo, bardzo mocne, niemal oślepiające. Niektórzy z interpretujących ten obraz twierdzą, że artysta chciał tutaj pokazać żywioły przyrody, które wspomagają cesarza Karola V w walce z jego przeciwnikami. Na kolejnym obrazie zobaczyć można króla Anglii, Karola I Stuarta. Jest to portret pędzla Antona van Dycka, portret przedstawiający władcę na polowaniu w takiej, zdałoby się, niezobowiązującej, swobodnej, prywatnej sytuacji. Na wystawie w Zamku Królewskim w Warszawie zobaczą Państwo zresztą kopię tego obrazu. Czy władca mógł być przedstawiony w prywatnej sytuacji? I czy takie wyobrażenie, jak to autorstwa Antona van Dycka, nie niosło ze sobą żadnych oficjalnych treści? Bo i w tym wypadku okazuje się, że ci, którzy patrzyli na ten obraz w czasach, kiedy on powstawał, odnajdowali tutaj elementy nawiązujące do symboliki panowania, do symboliki wiążącej się z królem. Zwróćmy uwagę, że władca stoi pod drzewem. Pień tego drzewa i jego bardzo rozłożysta korona były porównywane przez współczesnych do tronu królewskiego.
Sytuacją, w której można było zaobserwować, zobaczyć władcę na żywo, była koronacja. Jeden z najważniejszych momentów w życiu każdego monarchy. Chciałbym, żebyśmy w dalszej kolejności przyjrzeli się kilku przedstawieniom władców polskich lub wyobrażeniom władców polskich, pokazujących tych władców w stroju koronacyjnym, pokazujących ich tak, jak mogli wyglądać w chwili koronacji. Na wstępie tylko takie małe przypomnienie, że pierwsi polscy władcy koronowali się zgodnie z tak zwanym Ordo Coronandi, z rytuałem koronacyjnym, który został zredagowany w X wieku w klasztorze świętego Albana w Moguncji. Pierwszy rytuał koronacyjny zredagowany specjalnie dla polskiego monarchy to był ten powstały w roku 1433 przed koronacją króla Władysława III Warneńczyka. I w tym rytuale zostały spisane nie tylko poszczególne czynności, nie tylko przebieg koronacji, ale w tym dokumencie zostały też wymienione wszystkie elementy stroju koronacyjnego, bo strój koronacyjny nie mógł być strojem przypadkowym. Władca przybywał do katedry wawelskiej, w której odbywały się koronacje królów polskich. Przyszli władcy wchodzili ubrani w zbroję i w płaszcz. Po namaszczeniu władca ubierany był w strój przypominający pontyfikalne szaty biskupie. Ten strój składał się z następujących części: trzewików, humerału, czyli chusty ukrywającej ramiona i szyję, alby wykonanej z lekkiej tkaniny i okrywającej całą sylwetkę, manipularza zakładanego na prawe ramię, stuły i obszernej kapy zakładanej, na ramiona i spinanej na przedzie. Podczas ceremonii monarcha otrzymywał również ściśle według kolejności określonej w rytuale koronacyjnym miecz koronacyjny, czyli szczerbiec, koronę, jabłko i berło królewskie. Insygnia te symbolizowały godność i władzę królewską podlegającą tylko Bogu. Jedna z pierwszych ilustracji pokazujących moment koronacji polskiego władcy to widoczna na zdjęciu miniatura w kodeksie Erasma Ciołka. Na kolejnym zdjęciu widzimy obraz Marcella Bacciarellego przedstawiający pierwszego koronowanego króla Polski, Bolesława Chrobrego. Na głowie król ma koronę, tak zwaną koronę łokietkową, bo to właśnie koronę sprawioną na koronację Władysława Łokietka w roku 1320 koronowani byli wszyscy władcy polscy, aż do króla Stanisława Augusta. Natomiast w prawej dłoni
króla widoczny jest używany również od średniowiecza miecz zwany szczerbcem. Większość regaliów królów polskich nie zachowała się do naszych czasów. Korona, berło i jabłko przepadły, zostały zagrabione przez Prusaków z katedry wawelskiej po ostatnim rozbiorze Polski. Szczęśliwie zachował się szczerbiec, który do dzisiaj można podziwiać w Zamku Królewskim na Wawelu. O tym, jak wyglądały te regalia, informuje nas dosyć dokładny, inwentaryzacyjny rysunek autorstwa Krzysztofa Wegnera, który został sporządzony tuż przed koronacją ostatniego polskiego króla, króla Stanisława Augusta. Dla pełności tego obrazu możemy dodać, że od drugiej połowy wieku XV, od czasów panowania króla Jana Olbrachta, polscy władcy używali tak zwanej korony zamkniętej. Korona Klausa to była korona zamknięta dwoma krzyżującymi się kabłonkami, zwieńczona jabłkiem i krzyżem. I jest to o tyle istotne, że wcześniej taką koroną posługiwali się tylko cesarze rzymscy narodu niemieckiego. Władcy polscy, używając od drugiej połowy wieku XV takiej właśnie korony, chcieli pokazać swoją suwerenność. Zachowało się zaledwie kilka przedstawień przede wszystkim malarskich, pokazujących polskich królów w strojach koronacyjnych. Do nich należy ten namalowany przez Petera Sutmana wizerunek koronacyjny króla Zygmunta III Wazy, pokazujący go w szatach pontyfikalnych, w szatach rzeczywiście przypominających szaty biskupie. I z tym samym królem związane jest również to przedstawienie, powstałe bezpośrednio po śmierci Zygmunta III Wazy. I widzimy, że ciało zmarłego króla wyeksponowane na tak zwanym lit d'honneur, czyli po prostu na marach, zostało po śmierci ubrane dokładnie w takie same szaty pontyfikalne, jakie miał na sobie władca w trakcie koronacji. Innym przedstawieniem polskiego króla w stroju koronacyjnym jest ten obraz, ten portret Władysława IV Wazy. Obraz, którego autorstwo łączone jest albo z Bartłomiejem Milwicem, albo z Peterem Dankersem de Rii. Obraz, który jest zresztą eksponowany obecnie na wystawie w Zamku Królewskim. Artysta oddał na nim bardzo szczegółowo wygląd szat pontyfikalnych, poszczególnych części tych szat. Oddał także ich dekoracje.
Widzimy, że w trakcie koronacji władca ubrany był w garnitur z jasnej materii, z białej materii, prawdopodobnie z białego jedwabiu, haftowanego złotą nicią. I jeszcze jedna scena, która pokazuje moment koronacji polskiego władcy. Jest to obraz z klasztoru benedyktynek w Staniątkach. Ten obraz, zgodnie z tytułem, z programem ikonograficznym, w którym został umieszczony, przedstawiać ma koronację króla Kazimierza Odnowiciela. W rzeczywistości jednak ten obraz był inspirowany scenami koronacji dwóch władców z dynastii Wazów, to znaczy Władysława IV i Jana Kazimierza. Obraz powstał po połowie wieku XVII. Proszę Państwa, była już o tym dzisiaj mowa, że barwą, która przede wszystkim kojarzy się z godnością królewską, jest czerwień. Ta czerwień ma swoją długą tradycję i symbolika czerwieni, występowanie tej czerwieni sięga korzeniami czasów antycznych. W czerwień, głęboką czerwień ubierali się imperatorzy rzymscy, władcy Rzymu, a później także cesarze bizantyńscy. Ale wtedy była to inna czerwień niż na przykład ta, jaką mogą Państwo zobaczyć na znajdującym się za mną płaszczu koronacyjnym króla Stanisława Augusta. To była purpura. Purpura, w której fiolet, głęboka czerwień łączyły się nawet z odcieniami brązu. Władców bizantyńskich, cesarzy bizantyńskich określano miarem porfirogenetów, zrodzonych z purpury. Najdroższy odcień purpury pozyskiwany był z pewnego gatunku ślimaka morskiego. Jak wyglądała taka głęboka, ciemna purpura, pokazują nam między innymi niektóre z mozaik bizantyńskich. Na kolejnych zdjęciach zobaczymy mozaiki znajdujące się w kościele San Vitale w Rawennie. W apsydzie ponad ołtarzem znalazło się przedstawienie Chrystusa otoczonego przez anioły i Chrystus zasiada, tronuje na globie ziemskim, ubrany w purpurową szatę. Podobnie ubrana jest para cesarska. Na tym przedstawieniu widzimy cesarza Justyniana, stojącego pośrodku, obok kapłanów i rycerzy, i całą prawie sylwetkę cesarza okrywa purpurowy płaszcz. Na ścianie naprzeciwko, również w prezbiterium tego samego kościoła, znalazło się przedstawienie cesarzowej Teodory w otoczeniu
dam dworu. I w tym wypadku także ramiona i sylwetkę cesarzowej okrywa płaszcz w kolorze purpury. I właśnie z antycznej purpury zrodziła się czerwień, która w późniejszych wiekach stała się kolorem królewskim w większości monarchii europejskich. W czerwonym płaszczu koronacyjnym, haftowanym w srebrne orły, został przedstawiony król Stanisław August na swoim najsłynniejszym bodaj portrecie namalowanym przez Marcella Bacciarellego po koronacji króla w roku 1764. Ten obraz do dzisiaj można podziwiać w pokoju marmurowym Zamku Królewskiego w Warszawie. Ten obraz określany jest niekiedy mianem wizerunku koronacyjnego, ale tak naprawdę przedstawia on monarchę w stroju, który przywdział już po koronacji, po opuszczeniu warszawskiej kolegiaty, w stroju, w jakim pokazał się tłumom warszawiaków. Szczegóły tego właśnie stroju możemy podziwiać także na tej anonimowej pracy graficznej. Jednocześnie napis widoczny na tej odbitce graficznej informuje nas, że strój, jaki założył Stanisław August po koronacji, opuszczając warszawską świątynię, był strojem wielkiego mistrza Orderu Orła Białego, bo taki tytuł przysługiwał kolejnym polskim władcom. Przy boku króla widać przypasany miecz rytualny, również odnoszący się do Orderu Orła Białego. Ten miecz powstał prawdopodobnie w całości w Warszawie. Został zaprojektowany przez Efraima Schroedera i wykonany przez królewskiego złotnika Jakobsona. Ten miecz z ozdobną rękojeścią w formie orlej głowy zachował się szczęśliwie do naszych czasów. I również ten piękny obiekt można podziwiać w tej chwili na wystawie w Zamku Królewskim. Ale nie wszędzie to czerwień była kolorem władzy królewskiej. Mniej więcej w XII wieku panujący wówczas we Francji Kapetyngowie zdecydowali, że od tej pory kolorem królewskim będzie głęboki błękit, tak zwane bleu de France. Kapetyngowie wybrali ten kolor ze względu na Matkę Boską, która zazwyczaj przedstawiana była w błękitnym płaszczu. I wybierając ten kolor, wskazując ten kolor jako kolor królewski, chcieli w ten sposób podkreślić swoje szczególne nabożeństwo do Matki Boskiej. Władców Francji przedstawiano odtąd w
błękitnych płaszczach, zdobionych liliami, złotymi liliami i obszytych, podbitych gronostajami. Na tym zdjęciu widzimy jeden z najsłynniejszych portretów nowożytnych francuskiego władcy, a mianowicie wizerunek króla Ludwika XIV, króla Słońce, namalowany przez Hyacintha Rigaud na początku wieku XVIII, już pod koniec panowania tego monarchy. I ten wizerunek stanie się takim wzorem. Do tego wizerunku będą także nawiązywać kolejni władcy Francji i malarze, którzy portretowali następnych władców Ludwika XV, Ludwika XVI, będą za tym portretem powtarzać nie tylko ubiór królewski. Ludwik XIV został bowiem przedstawiony w specyficzny sposób. Król stoi w kontrapoście, mocno wysuwając lewą nogę. W prawej ręce trzyma berło, na którym wspiera się pewnie. Ten jego gest wsparcia na berle wyraża siłę i pewność. Ten obraz był, nie mamy co do tego żadnych wątpliwości, bezpośrednią inspiracją dla portretu Ludwika XVI. Portretu, który też zobaczymy na wystawie Niech nas widzą. Ludwik XVI kazał się nie tylko sportretować w tym samym stroju, w jakim został przedstawiony jego królewski przodek, ale stara się powtarzać te same gesty, jakie wykonywał Ludwik XIV na portrecie Rigaud. Francja nie była jedynym królestwem, w którym jako tą reprezentacyjną barwę przyjęto błękit. Również dwaj władcy Polski z dynastii Wettinów, August II i August III, wybrali, zapewne wzorując się na Francji, wybrali jako kolor królewski głęboki błękit. I potwierdzenie tego znajdujemy w płaszczach koronacyjnych obu tych właśnie władców. Pokazuję płaszcz koronacyjny Augusta III, obszyty gronostajami, płaszcz, którego błękitne, ciemnobłękitne pole zostało pokryte bardzo pięknym, bardzo wyrafinowanym, zdradzającym najwyższy poziom artystyczny haftem będącym zapewne dziełem jednego z warsztatów saksońskich. Ten i wiele innych ważnych i interesujących eksponatów zobaczą Państwo na wystawie Niech nas widzą w Zamku Królewskim w Warszawie, na którą raz jeszcze chciałbym Państwa bardzo serdecznie zaprosić.